Policja bada swój wizerunek. Rząd swoje, sądy swoje, rozporządzenia są do... Platforma Obywatelska ma zdanie na jakiś temat. Senacka bajka dla dorosłych. Sensacja. Andrzej Duda na nartach. O tym m.in. powiemy dziś w programie w telegraficznym skrócie, czyli subiektywnym przeglądzie wydarzeń. Niedziela, 21 lutego. Maciej Orłoś, zaczynamy. Ostatnio często wspominaliśmy w naszym programie o dokonaniach policji. Teraz sama policja chce zbadać, jak te dokonania są oceniane przez obywateli. Jak informuje RMFFM, Komenda Główna Policji zleciła wykonanie sondażu na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy policji. Sondaż jest właśnie w trakcie realizacji i potrwa do jutra, do poniedziałku 22 lutego. W telefonicznym badaniu ma wziąć udział 17 000 respondentów. Uczestnikami badania jest 1000 osób z każdego województwa i dodatkowe 1000 z Warszawy. Sama realizacja badania ma kosztować policję ponad 200 000 złotych. Sondaże tego typu są przeprowadzane regularnie. Badanie autorstwa CBOS-u z marca zeszłego roku wykazało, że policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce z wynikiem 80% pozytywnych opinii wśród badanych. Sama policja chwaliła się tym wtedy na prawo i lewo, zresztą trudno się dziwić. Co ciekawe, jak podaje serwis Donald.pl, w kolejnym badaniu z listopada zeszłego roku, przeprowadzonym już po pierwszych protestach strajku kobiet, zaufanie do policji deklarowało tylko 44% badanych i coś mi mówi, że obecne badanie dla naszych stróżów prawa, co za wyrażenie swoją drogą, a więc coś mi mówi, że obecne badanie dla naszych stróżów prawa może wypaść jeszcze gorzej, biorąc pod uwagę przypadki pryskania gazem po oczach, łamanie rąk, branie w kocioł i różne inne niefajne sytuacje. Ocena pracy policji może być naprawdę rekordowa, tyle że nie o tego typu rekord chodzi szefom tej formacji. Jaki wynik obstawiacie? 20%? 10%? Napiszcie w komentarzach, bo ciekaw jestem, kto z naszych widzów jest największym optymistą. Mogę się mylić, ale oprócz ostatnich protestów na wyniki sondażu może wpłynąć także osobliwe zarządzanie kadrami. Okazuje się, że w Gorzowie Wielkopolskim do służby w policji przyjęto kobietę, która wcześniej w Szwecji była skazana za przemyt ponad 100 kg narkotyków. Przyjęto ją w sztabie prewencji Komendy Miejskiej w sierpniu ubiegłego roku. Sprawa się wydała, kobietę zwolniono, jest afera, ale jak to się mówi, niesmak pozostał. Kilka dni temu TVN24 ustaliło, że od grudnia ubiegłego roku 11 razy doszło do uszkodzeń samochodów Służby Ochrony Państwa należących m.in. do ochrony prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i ministra sprawiedliwości. Koszty napraw aut w tym okresie wyniosły w sumie ponad 133 000 złotych. Służby mają wykupione na pojazdy tylko ubezpieczenie OC, natomiast AC ze względu na wysokie składki wykupione nie jest, co swoją drogą brzmi jak żart. Jeśli więc w zdarzeniu zawinie kierowca SOP, co raczej, jakby to powiedzieć, nie jest niemożliwe, koszty ponosi oczywiście budżet państwa. Mam w związku z tym taką propozycję dla SOP, ale też dla każdego, kto wie, że oszczędzanie jest ważne i że dobra polisa ma znaczenie. W dzisiejszych czasach naprawdę to nie jest żaden problem wybrać najlepszy wariant ubezpieczenia. Są różne rozwiązania. Na przykład można skorzystać z porównywarki rankomat.pl, gdzie porównujemy sobie wiele ofert po kilkudziesięciu parametrach, takich jak na przykład udział własny AC, czy naprawa na częściach zamiennych lub oryginalnych. I specjalnie dla widzów WTS oraz dla SOP, oczywiście jeśli będzie chciało skorzystać, mam kod na zwrot 150 zł. To jest kod do wykorzystania przy zakupie ubezpieczenia OC. Oprócz tego Rankomat organizuje konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhony 12 Pro. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Teraz coś z zakresu budowlanego, bo będzie o państwie z kartonu i dykty. Kilka dni temu krakowski sąd wydał wyrok w sprawie złamania prawa przez polityków PiS, którzy pojawili się na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej na Wawelu w kwietniu 2020 roku, w czasie gdy obowiązywał całkowity zakaz zgromadzeń. Co ciekawe, sąd stwierdził, że przedstawiciele partii rządzącej nie złamali prawa. Powodem jest fakt, że jak stwierdzono w wyroku, rozporządzenia zakazujące zgromadzeń są niekonstytucyjne. To też nie mają podstawy prawnej i skutecznie nie obowiązują. This is fine.
Kluczowy jest tu zapis w Konstytucji mówiący, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane, ale tylko w ustawie. A do tej pory wszelkie obostrzenia ustanawiane są wyłącznie za pomocą rozporządzeń. Co na to władza? Władza jak to ona mówi swoje i karawana jedzie dalej. Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że nie ma zagrożenia uznania, iż obostrzenia są bezprawne, bo to jest wyrok w jednej konkretnej sprawie. A nie, no skoro tak, to wszystko jest w porządku, oczywiście. Ale zaraz. Problem w tym, że niedawno opolski sąd uchylił karę dla fryzjera łamiącego covidowy nakaz zamknięcia lokalu. Warszawski sąd w kilku sprawach uznał kary sanepidu za przemieszczanie się za nieważne. Wcześniej sąd w Gliwicach uznał, że nie można nakazywać kwarantanny po przyjeździe do kraju, a wrocławski sąd umorzył postępowania wobec protestujących przeciwko wyborom kopertowym. Wszystkie te decyzje zapadły właśnie z powodu braku właściwych podstaw prawnych obostrzeń. I teraz tak. Już trochę nie wiem, czy ja mam się cieszyć, że z powodu błędu rządu obostrzenia nie obowiązują i mogę spokojnie iść zjeść w mieście, jeśli oczywiście coś będzie otwarte, czy raczej mam się smucić, że rząd nie potrafi uchwalić porządnie jakiegokolwiek prawa, tak aby było zgodne z konstytucją i w mocy. Tudzież, że nie wprowadził stanu wyjątkowego, bo wtedy, gdyby wprowadził, mógłby sobie obostrzenia, ograniczenia, reżimy i inne restrykcje wprowadzać bez opamiętania. No właśnie, dlaczego rząd nie wprowadził stanu wyjątkowego? Jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi, tak? Zostajemy w polityce, ale przechodzimy na chwilę na drugą stronę barykady, bo mało co, a pod nosem przeszedłby nam news dekady. Otóż główna partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, nareszcie wyraziła swoje zdanie na jakiś konkretny temat. Wybrała na ten wiekopomny gest wdzięczny i lekki przecież temat aborcji. Formacja przedstawiła w czwartek tzw. pakiet praw kobiet. Zakłada on m.in. prawo do przerywania ciąży w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków, takich jak konsultacja z psychologiem i konsultacja z lekarzem. W pakiecie uwzględniono też gwarantowaną edukację seksualną oraz bezpłatny dostęp do antykoncepcji. Państwo za rządów PO sfinansuje badania prenatalne, zapewni systemowe wsparcie finansowe i medyczne rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami, a także oczywiście bezpłatny dostęp do leczenia bezpłodności metodą in vitro. Jak to pięknie brzmi, naprawdę. Nie udało mi się znaleźć żadnych dokładniejszych informacji co do sposobu finansowania tego pakietu, no ale kto by się tam przejmował finansami, w końcu budżet państwa jest wspólny, czyli niczyj, a nikt ci nie da tyle, co ci Platforma obieca. Jeśli już jesteśmy przy pisaniu bajek, to w tej kwestii nowym dokonaniem może się pochwalić także Kancelaria Senatu. Opublikowała w mediach społecznościowych spot zachęcający do szczepień na koronawirusa. Można sądzić, że wideo to jest skierowane raczej do osób dorosłych, a jednak zostało zrealizowane w konwencji bajki. Spot jest parafrazą bajki Jana Brzechwy, którą recytują senatorzy i eksperci Komisji Zdrowia. Senat zapewnił, że przygotowanie materiału nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik. Ja akurat broniłbym bajkowego formatu tego spotu. Nie od dziś wiadomo przecież, że politykom najlepiej wychodzi opowiadanie wyborcom bajek. Swoją drogą, senacki bajkowy spot potwierdza też tę starą prawdę, że nie każdy nadaje się do wszystkiego. I nie każdy, jak to się ładnie mówi w żargonie telewizyjnym, nie każdy przechodzi przez ekran. Przez ekran oczywiście przechodzi i to jak? Antek Orłoś, który w dodatku postanowił dziś was porządnie zaskoczyć. Uprzedzam, to będzie wręcz szokujące. Witam. Dziś w dziale muzycznym mam wielką przyjemność zapowiedzieć największy, a już na pewno najpopularniejszy zespół w historii świata. Mimo że nigdy nie śpiewali po polsku, co dziwne, to myślę, że każdy Polak zrozumie słowa tego utworu, który już za chwilę Państwu zaprezentuję. Ale nim to nastąpi, coś, na co chyba wszyscy, albo przynajmniej większość z Was czekała od dawna.
the yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. Czyli mamy jeszcze jeden dowód, że śpiewać każdy może. Ale wróćmy jeszcze do bajkowej scenerii, bo jakżeby inaczej można nazwać możliwość udziału w autorskim programie edukacyjnym Akademii Ordo Iuris, realizowanej przez Instytut o tej samej nazwie. Program ten skierowany jest podobno do liderów, studentów i doktorantów uczelni wyższych. Przedstawiciele Instytutu twierdzą, że są potrzebni profesjonalni prawnicy, którzy będą bronić ładu konstytucyjnego w naszym kraju. Przepraszam, czego? Czego będą bronić? Bo w naszym kraju jest jakiś ład konstytucyjny? Okej, kto wie, trzeba poszukać, może się znajdzie. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest, cholera jasna. I jeszcze dwie ciekawostki ze świata polityki, ze świata prezydentów. John Godson, były poseł PO i PSL, zdecydował, że będzie w 2023 roku kandydować na stanowisko prezydenta Nigerii. W 2015 roku były poseł wrócił z Polski do swojej rodzinnej Nigerii i całkiem nieźle sobie tam żyje, zarządzając dużą farmą świń oraz bydła, uprawia też zboża, palmy kokosowe, orzechy nerkowca, a teraz może jeszcze zostać prezydentem. Niesamowite. No i tak, niektórzy chcą zostać prezydentem, inni prezydentem już są dość długo i dlatego pewnie nasz Andrzej Długopis Duda jest tak bardzo zmęczony, że postanowił skorzystać z poluzowanych obostrzeń i jako znany miłośnik białego szaleństwa wybrał się na narty do Wisły. Pytany o warunki do zjeżdżania odpowiedział krótko: złe, jak widać. Ktoś złośliwy, oczywiście nie ja, ktoś, nie wiem kto, mógłby powiedzieć, że to dobra odpowiedź na pytanie o przewidywania najbliższej przyszłości polskiej gospodarki. I to dziś wszystko. Życzę udanego tygodnia. Widzimy się w czwartek. Zapraszam. Cześć. Niniejszym przypominam, że każdy, podkreślam, każdy może zostać patronem, czyli w pewnym sensie współproducentem programu w telegraficznym skrócie. Szczegóły w opisie tego filmu. Zapraszam, zachęcam, z góry dziękuję.